Rozpoczęte w 1999 roku badania na Ostrowie Tumskim w Poznaniu, prowadzone przez Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, były od początku skierowane na poszukiwanie rezydencji pierwszych piastów. I w ciągu kilkunastu sezonów wykopańskowych udało się nam ten program zrealizować niemal w pełni, ponieważ zasadnicza część tego pałacu spoczywa pod kościołem Najświętszej Marii Panny, który jest zabytkiem i w związku z tym ograniczenia nie pozwoliły nam rozpoznać w całości wszystkich elementów tego palacium, ale na tyle został on odkryty, że można było się pokusić o rekonstrukcję jego wyglądu. Odkrywane przez nas relikty zachowały się w różnym stanie. Częściowo ściany i fundamenty tego pałacu zostały rozebrane niemal całkowicie, ale szczęśliwie zachowała się w bardzo dobrym stanie właśnie ta kaplica pałacowa. Relikty jej ścian miejscami zachowały się do wysokości pół metra. Wiemy dzięki temu, że były tynkowane od strony wewnętrznej i od strony zewnętrznej, a po fragmentach malowanych tynków możemy też stwierdzić, że wnętrze tej kaplicy było pokryte malowidłami. Wiemy też, w jaki sposób była ona wyposażona. Mianowicie przy samej apsydzie musiał się znajdować obraz mozaikowy, którego treści już niestety nie znamy, ale zachowało się ponad 300 kostek mozaikowych. Kilka z nich było kolorowych, większość to są kostki szklane o licu złoconym, więc możemy tylko sobie wyobrazić, że motyw zdobniczy znajdował się na złotym tle. Pozyskaliśmy też podczas badań fragmenty okładzin relikwiarza skrzynkowego, co jednoznacznie wskazuje, że na stole ofiarnym spoczywała skrzynka relikwiarzowa zawierająca szczątki jakiegoś świętego, jakiego niestety też nie wiemy, ale kształt tej skrzynki i formy samych zdobień wskazują, że sporządzona została w jednym z nadrejskich warsztatów złotniczych. Można też przypuszczać, że kaplica była wyposażona w inne przedmioty niezbędne w sprawowaniu liturgii, takie jak ewangeliarz czy krzyż procesyjny, kielich, patena. Jej sposób udekorowania, jej sposób wyposażenia wskazuje, że w tej kaplicy spotkały się jakby dwa nurty ówczesnej kultury. Sama kaplica jest niewątpliwie efektem naśladownictwa architektury kręgu łacińskiego. Natomiast wyjątkowe jej wyposażenie w postaci mozaiki wskazuje wyraźnie, że czerpano również, że Mieszko I czerpał również wzorce z kręgu kultury greckiej. To była niewielka kapliczka, pierwsza chrześcijańska budowla na piastowskich ziemiach, która swoim kształtem nawiązywała do planu Krzyża Łacińskiego. W jej części wschodniej mieściła się apsyda, w której odkryliśmy pozostałości ołtarza, dzięki czemu można było bardzo dokładnie zrekonstruować jego wygląd. Można też było zrekonstruować kształt tej kaplicy i jej wysokość ze względu na to, że zachowała się przewrócona, co prawda, ale w dużej części ściana południowa kaplicy razem z zarysem okna. I to też nam dało podstawy do rekonstrukcji właśnie tej świątyni. Ale też posiłkowaliśmy się przy jej odtworzeniu naszą wiedzą na temat właśnie wyglądu takich kaplic. Nie ma w Europie identycznej kaplicy, zresztą każda z nich się w jakiś sposób różni, ale można powiedzieć, że jest to kaplica reprezentująca przedromański styl architektoniczny środkowej Europy. Inne kaplice pałacowe z czasów wczesnopiastowskich są tak zwanymi prostymi rotundami, czyli kaplicami założonymi na planie koła z dodanymi od wschodu apsydami. Kaplica pałacowa Grodu Książęcego w Poznaniu jest założona na planie kwadratu z apsydą od strony wschodniej, co czyni ją wyjątkową na terenie piastowskiej domeny.
Na Pałac Książęcy składał się długi, prostokątny budynek, którego funkcje można określić jako reprezentacyjno-prywatne. To znaczy, że w części tego budynku znajdowała się sala, w której książę przyjmował swoich gości, wyprawiał uczty, zwoływał posiedzenia i w której się znajdowała też jego książęca kancelaria i skarbiec. Natomiast na piętrze pewnie znajdowały się jego prywatne pokoje, w których mieszkała jego rodzina, jego najbliżsi. Pałac Książęcy był wzorowany na takich rezydencjach cesarskich środkowej Europy. Można więc domniemywać, że Mieszko I musiał takie rezydencje widzieć, musiał je odwiedzać, skoro zdecydował się na skopiowanie tych najwyższych w ówczesnej Europie wzorów architektury monumentalnej. Takim regionem, który mógłby być tutaj wzorem dla rezydencji piastowskiej w Poznaniu, była środkowa Europa, znaczy Niemcy środkowe, gdzie znajdowało się kilka takich ważnych rezydencji, w których cesarz sprawował swoje władcze funkcje. Oczywiście ta poznańska rezydencja jest tylko miniaturą tych, które cesarz w swojej dyspozycji posiadał. Ale była to architektura dostosowana do jego możliwości i do potrzeb księcia Mieszka I, bo to właśnie on był tym, który tę rezydencję w Poznaniu zdecydował się zbudować.